Dzisiaj piękna niedziela, wykorzystujemy słoneczną pogodę i prawie bezwieczną, co ciekawe. Mamy blisko domu rezerwat przyrody, tutaj w Wródce. Zobaczcie dookoła piękne drzewa, stare drzewa, dęby mega grube. Pójdziemy kawałek dalej, zobaczycie dęby, które w dwie osoby nie możemy objąć, bo są dużo większą średnicę mają. Tu na przykład mamy grab, który też pięknie prosto rośnie. Kiedyś będzie bardzo fajna z niego deska, albo i nie jedna. A dalej widzicie też świerki. Mega to wygląda, można pooglądać, jak się budzi wiosna do życia. Zobaczcie, tu mamy jednego z pięknych dębów przy alejce posadzonych. Jest tak wielki, że jak się do niego podejdzie, no to zobaczcie, nie ma szansy go objąć. Co najmniej 3 osoby, 4 potrzeba, żeby go objąć. I tu rośnie cała alejka takich dębów. Jak myślicie, ile może mieć lat? Napiszcie w komentarzach. Zobaczcie, tu mamy piękną alejkę taką spacerową przez las i widzicie, same stare dęby przy niej rosną. Tu parę mniejszych sztuk, ale bardzo fajnie to jest zrobione. I gdzie się spaceruje, zwłaszcza w lato, super, jak tu będzie zielono, to też na pewno Wam pokażemy. A zobaczcie, tutaj już tam w lesie już widać bloki, też fajnie usytuowane. Tu mamy drogę do wsi wiodącą, taką leśną, bardzo rzadko uczęszczaną, ale zawsze się też przydaje. Graby rosną, a tam kawałek dalej młodnik brzozowy. Też widać, że leśnicy dbają i zasadzają nowe drzewa, oprócz wycinek. O, tu też grabów dużo rośnie. A kawałek dalej pójdziemy, to będzie widać dużo świerków. O, widzicie, jakie dęby. Ładny czas tu już rosną. Że zaraz się to wszystko zazieleni, będzie pięknie widać. O, tam już majaczą świerki w oddali. Te jeszcze małe, ale tu parę sztuk też rośnie takich porządnych. Jak widzicie, wchodzimy do parku senatoryjnego. Zobaczcie, piękny szpital. Jeszcze przedwojenna, bardzo znana miejscowość uzdrowiskowa. Tutaj leczyli się gruźlicy. I zobaczcie, jak teraz pięknie go odnowili. Wszystko nowe, ale zachowały się też piękne, stare drzewa dookoła. O, tu mamy odnowione wszystko. Następnym razem Wam pokażemy alejki stare zachowane. Były. I cały czas alejki porośnięte pięknymi świerkami. Wszystko bardzo ładnie odnowione.
Zobaczcie, a tutaj po odnowieniu zrobili też miejsce wypoczynkowe. Są i stoliki, i ławki. A co najfajniejsze, tutaj amfiteatr i leżak. Czyli to jest najlepsze do odpoczynku, idealne po pracy. A że mamy blisko, to jesteśmy tu dość często. Zobaczcie, tutaj jest wejście do szpitala i podjazd też dla karetek. Też pięknie odnowiona. Najfajniejsza jest chyba ta baszta za mną. To najlepiej chyba wygląda ze wszystkiego tutaj. Pięknie odnowione. No i parking dla samochodów też i odwiedzających. Zobaczcie, jaką dzisiaj mamy piękną pogodę. A wychodząc z parku koło szpitala, mamy dalej piękne pola. No i przede wszystkim dużo lasów dookoła. A przy tym u nas w okolicy jest bardzo cicho. Świetne to jest. No i nie ma jakiegoś dużego miasta nigdzie w pobliżu. To można gwiazdy oglądać wieczorami bez problemu. Tu jest taka fajna, długa, nieuczęszczana droga. Naprawdę nikt się nie porusza praktycznie. Poza zwierzętami. Bo widać, że jest ich tu całkiem sporo dookoła. No i sami często spotykamy rodzinkę łosiów. A dzisiaj nawet na spacerze w pień staren. Piękna pogoda. Wiosnę czuć już z kilometra. Taka piękna pogoda na spacerze dzisiaj, że aż same myśli się pchają do głowy i wymyślanie co dalej ze stolarnią, co dalej będziemy robić. No teraz kończymy schody, które też niedługo zobaczycie na pewno. Zaraz bierzemy się za stół. Szykuje się też jeden bardzo duży projekt, już można powiedzieć nie na wielkość mojej stolarni, bo jak wszystko dobrze pójdzie, to będzie stół, który ma 10 metrów długości. Więc też ja się z tym nie zmieszczę, to nawet nie ma szans na moich 18 metrach kwadratowych. Ale też z dobrych wieści złożyliśmy zgłoszenie już do starostwa na budowę budynku. Więc lada moment mija termin, w którym przychodzi ta tak zwana cicha zgoda i możemy zaczynać roboty ziemne. Już też rozmawiałem z panem od koparki, już wszystko załatwione, więc tylko czekamy jeszcze dosłownie parę dni, do 27 lutego możemy na dobrą sprawę wbijać łopatę w ziemię i zaczynać kopać. Więc też do tego się przygotowujemy. Więc też na pewno zobaczycie filmiki z budowy, bo będziemy robić budynek szkieletowy na stolarnię z antresolą, więc też bardzo fajna sprawa dla stolarza na pewno do budowy. A też zobaczycie fajny projekt w tej stolarni, bo żona chce mieć swój warsztacik na piętrze i musimy coś wymyśleć, żeby schodki na górę nie zajmowały dużo miejsca. Więc jest plan na to, że będziemy robić składane schody. Też to na pewno Wam pokażemy. To nie widziałem jeszcze i na polskim YouTubie, i w ogóle w Polsce, żeby ktoś robił tego typu schody. Więc na pewno będzie to bardzo ciekawe do obejrzenia i zobaczenia, jak można poradzić sobie w małej ilości miejsca, bo no, mimo, że postawimy budynek, nie będzie on dużo większy, no, dużo, będzie ponad 2 razy większy niż teraz jest, ale też dojdą na pewno nowe maszyny, które zobaczycie. Teraz niedługo jedziemy na targi
Woodtech Expo. Postaramy się coś ponagrywać dla Was, żebyście mogli zobaczyć, co ciekawego w tym roku. My pierwszy raz jedziemy na takie targi, a jadę przede wszystkim, żeby zobaczyć maszyny nowe, bo szykuje się wymiana strugarko-grubościówki na już nową, na pewno z wałem spiralnym do strugania i zobaczymy, kto będzie miał co ciekawego do zaoferowania. Z tego co wiem, dwie duże firmy, na pewno Felder i na pewno Holzcraft będą się wystawiać. Ja bardzo liczę na to, że jeszcze na jakimś stoisku znajdę maszynę Roblanda, która najbardziej mnie interesuje w tej chwili, ale jest no, dość mało rozpromowana w naszym kraju, a też ma dość ciekawe rozwiązania i bardzo fajnie pracuje z tego co oglądałem i na zagranicznym YouTubie, a i też wiem, że jest jeden co najmniej YouTuber na polskim YouTubie, który wrzuca filmy z tą maszyną, właśnie z wałem spiralnym. Więc też będziemy oglądać, zastanawiać się i zobaczymy, co niedługo czas przyniesie. Na pewno, aby więcej roboty w stolarni, to tylko ułatwi nam i decyzję o maszynie, i wybranie maszyny. No też te ceny maszyn rosną każdego roku. Na pewno nie ma co liczyć na to, że stanieją. Więc obejrzymy i zobaczymy. A co dalej będzie? Czas pokaże.